Co to jest Toddy Style? Oto jest pytanie. System TS zapewnia możliwość rozpoczęcia nauki od monobutelowego systemu backmount, zdobycia doświadczenia, a następnie nauki nurkowania sidemount na tym samym urządzeniu. Idealny zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych nurków. Czy jest to świetne rozwiązanie dla każdego nurka oraz jakie są jego wady i zalety? Na te i inne pytania odpowie Marcin Bramson. Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Marcin. Cześć. Powiedz mi, gdzie ostatnio nurkowałeś? Dobre pytanie. W Dahabie. Okay, no ostatnio chyba w zimę to wszyscy Polacy nurkują w Dahabie, nie? Jest taka szansa, że duża część Polaków. U nas zimno, tam przyjemnie chyba ciepło. I co to była? Rekreacja czy szkolenia? Jedno i drugie, bo jeden tydzień szkolenia i jeden tydzień nurkowania dla fanu. O, czyli jeszcze jest fan w tej pracy, nie? To nie praca była, to był fan. Dokładnie. Chociaż w pracy też jest fan. No tak, no praca bez fanu to co to za praca, nie? Moglibyśmy siedzieć w korporacji i siedzieć przed komputerem. Jak ktoś by miał fan z tego, to dokładnie. Czemu nie? No. Słuchaj, spotykamy się, bo poznałem dzięki tobie takie magiczne urządzenie, styl pływania, nurkowania jak Toddy Style. No i mam paru znajomych, którzy też się tym zainteresowali, a że nie jestem ekspertem, nie umiem tego wytłumaczyć, czym to jest, jak to działa, to przyjechałem do eksperta. No i właśnie, czym jest Toddy Style? Bez przesady, jestem użytkownikiem. Ale z mojego punktu... Z ekspertem to powinieneś rozmawiać z Toddym. No, nie odpisał na maila. Naprawdę? No nie pisałem na maila. Okej. Ale może kiedyś. Także mówię, możemy do niego zadzwonić. No, jak nie jest w wodzie, to na pewno chętnie pogada. No to właśnie, czym jest ten Toddy Style? To jest bardzo trudne pytanie, żeby krótko na nie odpowiedzieć. Ponieważ Toddy Style to jest holistyczne podejście do konfiguracji, konkretnej konfiguracji nurkowej, zapewniające, można powiedzieć, jakby ciągłość dla nurka od pierwszych kroków pod wodą, aż po najbardziej zaawansowane nurkowanie z rebliderem w jaskiniach, czy w inny sposób. No to już brzmi bardzo zaskakująco, czyli rozumiem, że na Toddy Style możemy zacząć z jedną butlą, a potem się wraz rozwijać nasze umiejętności nurkowe i dalej Toddy z nami zostaje. Taka trochę była idea Toddy'ego, tak to stworzył, czy też finalnie tak wyszło, no bo pewnie początki jego pracy nad tym aż tak daleko w przyszłość nie wybiegały, ale finalnie uprząż, która powstała, bo jakby z Toddy Stylem możemy albo rozmawiamy o Toddy Stylu jako o całości, albo o jego elementach. I ciężko jest dla dobra tej konfiguracji wyjąć jakiś element i powiedzieć, że to jest Toddy Style. Nie? Jakby to jest jakby element Toddy Styla, który ma jakąś wartość, ale sam jako jeden jest po prostu zwykłym elementem jakiejś tam konfiguracji. No dobra, to z czego składa się ta konfiguracja? Tam jest pewnie jakaś płyta, uprząż. Tak naprawdę trochę to jest filozofia. Można by tak powiedzieć. Toddy mówi nam, że to holistyczne podejście do nurkowania i ma to parę mega fajnych rzeczy, elementów, które z tego wynikają. I ja bym chętnie mówił o tym, co mi się w tym Toddy Stylu podoba, bo prawdopodobnie każdy jest w stanie z tego coś innego dla siebie wyjąć, wynieść czy zaadoptować. I w Toddy Stylu główną ideą Toddy Styla to, że to jest jedna konfiguracja sidemountowa, mimo że jest opcja wykorzystania jej jako konfiguracji backmountowej. I to mi się bardzo podoba i wpisuje się w ogóle w moje wszystkie działania w nurkowaniu.
tutaj pewnie musielibyśmy się kawałek cofnąć historycznie do sytuacji, która jest znana, mógłbym śmiało powiedzieć, praktycznie wszystkim nurkom, którzy jakąś drogę rozwoju przeszli, a mianowicie sprzęt, na którym zaczynam swoją karierę nurkową, a sprzęt, na którym kończę, to jest dwie różne rzeczy, a po drodze jest kupa wydatków na jeszcze bardziej niepotrzebne rzeczy. Jak ja to dobrze znam. No właśnie. I co i róż w drodze rozwoju nurkowego wpadamy na pomysł, no, niekoniecznie sami wpadamy, ale ktoś nam podpowiada, nie, ta twoja konfiguracja jest zła, teraz już jesteś bardziej dojrzałym nurkiem, robisz poważniejsze nurkowania, no to musisz zmienić w ten sposób, zmienić w ten. I w większości przypadków wiąże się to z drastyczną zmianą całego sprzętu. Że trzeba kupować nową uprząż, nowe automaty, wszystko nowe. No zdecydowanie, tak. A w Toddy Stylu jest tak, że możesz sobie na kursie OWD, czy po kursie OWD, wszystko jedno, w którym momencie kupić uprząż, kupić automat w takiej konfiguracji, jak jest do Toddy Styla i najpierw używać z pojedynczą butlą na plecach, no bo jednak większość kursów OWD odbywa się w tradycyjnej konfiguracji. W tradycyjnej mówię pojedyncza butla na plecach. I Toddy Style to zapewnia, że możemy sobie to w bardzo prosty sposób skonfigurować, tak? Zrobić sobie kurs OWD. W momencie, kiedy stwierdzimy, że ta butla na plecach nie jest nam wygodna, możemy sobie w bardzo łatwy sposób, bez żadnych inwestycji finansowych, potrzebujemy tylko kluczyk 13, żeby odkręcić adapter, przenieść butlę z pleców pod pachę i już mamy side mount z jedną butlą. Jeżeli jedna butla nam przestaje wystarczać, domontowujemy, wtedy musimy dokupić, ale kupujemy drugą identyczną butlę z drugim identycznym zestawem automatów i mamy już pełnoprawny side mount z dwoma niezależnymi butlami i możemy sobie robić mega fajne nurkowania. Jeżeli chcemy pójść jeszcze dalej, zrobić jakieś nurkowania dalsze, dłuższe czy dekompresyjne, to pinamy kolejne butle do tej konfiguracji. W momencie, kiedy stwierdzamy, że jednak ten obieg otwarty to jest dla nas za mało, no to butle spod jednej pachy robimy wek, a podpinamy tam rebleeder. Więc Rebleeder side-mountowy. Side-mountowy, tak. Praktycznie dowolny rebleeder side-mountowy. Tutaj nie ma żadnej filozofii, że tylko z jednym, jedynym rebleederem to może pasować. I to jest mega super rzecz, bo nie wymaga to od osoby, która zaczyna nurkować, ciągłego wydawania pieniędzy i poczucia, że coś, co się kupiło, to i tak ląduje w koszu, potem tego nie można sprzedać, albo sprzedaje się za pół darmo i tak. Nie? Więc to jest... Ta idea jest super, naprawdę. No, brzmi naprawdę fajnie. I to ja, tak mówić, no, Toddy Style jest przez całą naszą jakby karierę nurkową. Tak, rozwija się z nami. Tak. I to jest mega fajne, bo bez względu w którą stronę będziemy chcieli pójść, to ten sprzęt, który kupimy na początku, będzie nam cały czas służył, będzie cały czas dla nas przydatny, nie będziemy musieli go wymieniać na coś innego. Przy okazji, bo to też jest ważny element, że Toddy Style ma własny sprzęt. W sensie uprząż opracowana przez Toddy'ego, automaty. To nie są automaty, które produkowane są dla Toddy'ego, ale to jest jakby konkretny model, który został do tego zaadoptowany. Ma się wkrótce pojawić już autorski zestaw automatów, ale to, że to jest, że można to kupić gotowe, to jest jedna z zalet. Ale to nie znaczy, że nie można wziąć uprzęży firmy, nie wiem, na przykład XDeep
i przekonfigurować swoją konfigurację na uprzęży XDeep z automatami, nie wiem, XDeepa czy Techline'a, czy jakichkolwiek innymi pod konfigurację pod konfigurację Toddy Style. No, nie będę tutaj ukrywał, że elementy, które wyselekcjonował Toddy, są idealnie pasujące do tego. Po prostu bierzesz, wyciągasz z pudełka i to pasuje perfekcyjnie. Przy innych trzeba troszeczkę pokombinować i sobie to do siebie dopasować, ale można to zrobić na dowolne. Tylko jeszcze raz powiem, że Toddy Style to jest jakby filozofia, czy też takie holistyczne podejście do konfiguracji, niekoniecznie z tym konkretnym sprzętem marki TS. Ale to brzmi fajnie. Rozumiem, że wykorzystanie, nie wiem, właśnie mówisz uprzęży XDeepa nie jest aż tak skomplikowane, że niemożliwe i trzeba... Nie. Oczywiście nie będzie to tak idealne, jak uprząż pod to zaprojektowana, no bo ta uprząż, która w tej chwili jest, ona została przez Toddy'ego zaprojektowana pod tą konkretną konfigurację. Więc zawsze, jeżeli coś jest pod coś zaprojektowane, będzie dużo lepsze niż adaptowane. Ale bez problemu możemy każdą dowolną side-mountową, mało tego, nie tylko side-mountową uprząż, bo przecież początki Toddy Style'a, to pierwsze uprzęże Toddy'ego to były po prostu zwykły worek, zwykła płyta, razem to skręcone, stąd to czasami nazywane jest sandwichem, bo to worek jest skręcony między dwie płyty. No bo normalnie mamy butla, worek, płyta. Tak to się trzyma. No jak tą butlę sobie wywalimy, no to nie ma się czego to trzymać, więc wtedy worek znajduje się między dwoma płytami. I coś takiego można sobie sklecić. Może to nie będzie super estetyczne i trendy, ale bierzemy worek do pojedynczej butli, dwie płyty, skręcamy razem i mamy coś, co jest praktycznie tak samo działające jak TS oryginalny. To teraz ja widzę taką też zaletę Toddy Style'a, że nawet jak mamy jakiś stary sprzęt nurkowy, wchodząc w Toddy Style'a, możemy go częściowo wykorzystać. Tak. Jest taka opcja. Powiem więcej, bo to też jest jedna z zalet tego holistycznego podejścia. Jedną z największych bolączek nurków side-mountowych jest to, że większość konfiguracji side-mountowych, które jest, wymaga butli ze specjalnymi zaworami. W cudzysłowie ze specjalnymi, ale z zaworem lewym i prawym i najlepiej jeszcze zawór do rozbudowy, no bo system gumek tutaj zapinamy, żeby to działało. Toddy opracował to w ten sposób, że możemy podpiąć każdą dowolną butlę i ona będzie nam się układała idealnie. Czyli jak dwie lewe, dwie prawe. Nie ma najmniejszego problemu. Ja byłem 2 lata temu, bodajże, a może już 3, miałem zaproszenie do Gruzji na taką ekspedycję w poszukiwaniu zalanych jaskiń i miejsc nurkowych w ogóle w Gruzji. Organizatorem tego był Uniwersytet w Tbilisi i ambasada amerykańska w Tbilisi. I tam jakby dostęp do sprzętu wtedy był praktycznie zerowy. Mieliśmy do dyspozycji jakieś 2 malutkie sprężarki i trochę pozbieranych butli z różnych tam miejsc, taka jakaś zbieranina. I bez problemu zabrałem TS-a i co było, to podpinałem i to działało bez najmniejszego problemu. Więc to jest fajne i jakby to był jeden z elementów, który mnie przekonał do TS-a, ponieważ ja konfigurację side-mountową, jakby to głupio nie brzmiało, wykorzystuję również w drukowaniu backmountowym, ponieważ od wielu, wielu lat wszystkie bailouty w rebleaderze, czyli dodatkowe butle z gazami ucieczkowymi, przypinam do siebie w konfiguracji side-mountowej, czyli nie takie dyndające, sterczące, tylko wszystko, żeby było streamline. I zawsze dla mnie to był duży problem, bo gdzie nie jechałem, to musiałem zawsze, czy będziecie mieć butle z prawym, z lewym zaworem do rozbudowy, a jak jeszcze dochodziły do tego różnego rodzaju mieszaniny gazowe, drogie trimixy, które z reguły są i można je na przykład wypożyczyć. Płacisz tylko za wypożyczenie butli z gazem, a nie za gaz, który jest w środku, ale są w butli w takiej, jakiej są. A jak chcę, żeby był w takiej butli, w jakiej ja chcę, to muszę już za ten gaz zapłacić.
No i tutaj nagle objawił się Toddy ze swoim pomysłem. No i okazało się, że to jest totalny strzał w dziesiątkę, jak dla mnie. Spowodowało to bardzo radykalną zmianę, zmniejszenie ilości różnego sprzętu, który miałem. Który wozisz ze sobą. Dokładnie. Ilość butli, które mam w firmie u siebie, do mojego własnego wykorzystania, też się radykalnie zmniejszył. W sensie dla mnie, no jakby, bo to, co mam do dyspozycji dla studentów, jest inna rzecz. Ale ja po prostu biorę pierwszą, lepszą butlę, którą potrzebuję, patrzę tylko, żeby był gaz mi się zgadzał, który jest i ją sobie podpinam. I to jest mega super. Mówię, że tam są 2 płyty w tej uprzęży, a gdzie w takim Toddy Stylu tam się trzyma balast w takim razie pomiędzy tymi płytami? Tak, i to jest kolejna gigantyczna zaleta, bo największą bolączką w większości uprzęży sidemontowych jest to, że ma ograniczoną ilość miejsca na balast. To wynika z tego, że jednak kolebką nurkowej sidemontowych są ciepłe wody. I jak wiadomo, w ciepłej wodzie jesteśmy cienko ubrani, więc albo mamy suchy skafander i bieliznę cienką lub bardzo cienki ocieplacz, albo w ogóle mokry skafander, więc tego balastu potrzebujemy naprawdę znikome ilości. Ale jak zaczynamy nurkować w zimnej wodzie, no to pojawiają się problemy, no bo jak potrzebuje ktoś do grubego ocieplacza grzewczego założyć 12 kg, no to jest duża część uprzęży sidemontowych, które mają 6-8 kg, to jest maksymalna ilość balastu, gdzie możemy to wsadzić. A jeszcze chcielibyśmy go rozłożyć w taki sposób, żeby to wpływało korzystnie na nasz trym, a nie w sposób negatywny. Dzięki temu, że mamy 2 płyty, to też odpada problem martwienia się o specjalne kostki, bo ja mam takie kieszonki, że mi tylko 1,5 kilo wchodzi. No tak. Więcej już nie wsadzę, nie? Więc nie, tutaj w Toddy Stylu, w oryginalnej uprzęży jest parę metod w ogóle mocowania tego balastu i jesteś w stanie zamocować każdy dowolny balast. Masz kostki balastowe, takie 3 kg na pas zakładane, wkładasz między płyty, są dodatkowe śruby, które pozwalają regulować tą odległość, przykręcasz i z zewnątrz nawet to nie wygląda, że tam są 3 kg kostki balastu, które są jeszcze w łuk wygięte. Nie? Czyli taki balast, który miałem, mogę wykorzystać w Toddy Stylu. To jest jedno, aczkolwiek jakby główna idea tego była taka, że osoby, które dużo nurkują, i to też mnie spotyka. No tak. Ja bardzo dużo podróżuję. Wiele podróży moich jest lotniczych. Więc nie mogę zabrać mojego balastu. Czy mogę, tylko ja i tak zabieram z sobą 100 kilo czy 150 kilo sprzętu. No to jeszcze będę zabierał z sobą ołów, to trochę byłaby brawura, zwłaszcza, że jak to jest daleki wylot Stany, Meksyk, no to każdy kilogram kosztuje odpowiednie pieniądze, więc wożenie ołowiu jest na naprawdę... każdy kilogram ołowiu dzień dłużej zostajesz na miejscu. Tak, jest naprawdę na bogato. Więc przyjeżdżasz do bazy nurkowej i bierzesz to, co jest i nie martwisz się, czy to upchniesz w swoją kieszonkę, czy nie upchniesz, bo zawsze to tam wsadzisz. A oryginalny balast do Toddy Style jakoś inaczej wygląda? Jest specjalny balast w szynie wkładany między śrubę. To taki jak pivot do twinsetów używany. W płytę to jest mega fajne, bo to wszystko jest niemiecka produkcja, więc naprawdę jakościowo jest to super wykonane i jeszcze przemyślane, ponieważ ten balast możesz dokładać, bo on jest taki segmentowy i możesz go przesuwać w zależności do tego, w którą stronę chcesz sobie robić. Tak. Więc to jest jakby jedna opcja. Drugą opcją są płyty balastowe, czyli możesz między te płyty wsadzić płytę balastową, która jest dopasowana, specjalnie wycięta pod to i też nie ma z tym najmniejszego problemu. Oczywiście to rozwiązuje kwestię balastu stacjonarnie czy w podróżach samochodem, lotniczo nie rozwiąże. Lotniczo najprostsza rzecz jaka jest, najzwyklejszy balast jaki jest, wkładasz między płytę, tam są pasy, na które go przewlekasz, jak to jest taki zwykły pas, balast na pas. A to balast na pas jest dostępny
To powiedziałbym w 100%. W 100% bas nurkowy. To jest podstawa balastu. I tak. Jeżeli byś chciał wsadzić balast inny, nie nawlekany na pas, jest opcja takich kieszonek, które wkładasz też między płytę, dowolną ilość balastu tam wciskasz i masz problem. Brzmi bardzo fajnie. A jak jest w ogóle z tym workiem? No bo on jest duży, mały, średni, w stosunku takich backmountowych i tak dalej. Czy on po zdjęciu tej, bo jak pływasz backmountowo, czy on jest za duży na przykład? Nie wiem, jak na to odpowiedzieć, bo najlepiej byłoby odpowiedzieć, że nie jest sam raz, ale też nie do końca tak jest. Chodzi mi o to, że na przykład na worku do Twinseta da się pływać z jedną butlą, ale to wiesz, tak lata sobie fruwa, tak brzydko wygląda. Wiesz, tirem, gdyby nie ograniczenia przepisów, też by się dało jeździć po mieście. Nie? Tak. Różne rozwiązania są. Można w ogóle nie używać worka, nurkować tylko z suchym skafandrem. Są takie osoby, które tak robią i też da radę. W sytuacjach, gdzie jest ciepła woda i naprawdę nurkowania nie są głębokie i nurkujemy w cienkich skafandrach, to wszystko jesteśmy w stanie kompensować oddechem praktycznie, więc też nie jest to największy problem. Ale tu jeszcze raz wrócę do tego, że właśnie ten Toddy Style zapewnia to, że tą uniwersalność, że bez względu czy nurkuję w ciepłej wodzie, czy w zimnej wodzie, ta sama uprząż mi wystarcza. Wracając do twojego pytania o wielkość worka. Ten worek jest wystarczający do większości typów nurkowań. Oczywiście jak mówimy o nurkowaniu z pojedynczą butlą czy z 2 butlami, no to mamy tam gigantyczny zapas, ale przy nurkowaniu z 4 butlami ten worek też jest w zupełności wystarczający. Pamiętajmy, że to jest sidemount, to nie jest backmount. To nie jest tak, że my ten zestaw ściągamy z siebie z workiem i chcemy, żeby on na środku morza sobie nam pływał przypięty do tego. Więc tak. Nie? I w tej chwili, znaczy już była premiera rok temu, jeszcze w sprzedaży oficjalnie nie ma, jest druga opcja worka większego. O, czyli pojawiła się możliwość zmiany. Tak, no ale jakby to też wynika z tego, że sam Toddy ma swoje projekty eksploracyjne, dość dalekie, głębokie, więc tego sprzętu też potrzebuje trochę więcej do tego podczepić, więc wypadałoby, żeby było czym to ten ciężar skompensować. Nie? No to fajnie, to i styl się dalej rozwija. To nie jest, że raz zrobione i koniec, tak. Co było takiego najfajniejszego w Toddim, jak pierwszy raz, nie wiem, go założyłeś i zacząłeś pływać? To, co było najfajniejsze, to nie było w momencie, kiedy ja go założyłem. To była moja czysta obserwacja, ponieważ nurkowałem z Toddim w Meksyku i ja wtedy miałem uprząż innej firmy. I strasznie byłem używany do rebreedera sidemountowego. I nie było to dla mnie najlepsze rozwiązanie. I tak podpatrzyłem, co Toddy robi, bo trochę go podpytałem i tak mi trochę się oczy otworzyły. Kurde, mówię, nie jest to głupia idea. No i potem dał mi to spróbować, zobacz jak to jest, jak ci się spodoba, to ten, no i się spodobało. I się spodobało i jakby właśnie dla mnie najważniejsze w tym właśnie jest to, że to załatwia mi kompleksowo wszystkie problemy. To że nie jest tylko jedno rozwiązanie, bo dam ci bardzo prosty przykład. Znowu wracając do moich częstych podróży i podczas tych wyjazdów robię różnego rodzaju, czy różnego typu nurkowania. Czasami z rebreederem, czasami nie. No, to też było parę takich wyjazdów, czy to Meksyk, czy to nawet Sardynia, gdzie nurkowanie było na tyle płytkie i na tyle ciasne, że zabieranie rebreedera sidemountowego komplikowało sprawę, a nie ułatwiało. I można było zrobić naprawdę mega fajne nurkowanie, używając obiegu otwartego. No
powiedzmy powietrze czy nitrox to nic nie kosztuje, więc pomijamy te kwestie. I często płytkie nurkowania na obiegu otwartym są dużo tańsze niż na rebreatherze, no bo nie potrzebują ani absorbentu, ani tlenu, ani takich rzeczy, które w niektórych miejscach są drogie albo trudno dostępne, albo i drogie i trudno dostępne. I zdarzało się, że jednego dnia robiłem nurkowanie rebreatherowe, a następnego dnia na obiegu otwartym. I dzięki temu ja nie muszę wozić kompletnie więcej żadnego sprzętu. Zabieram tyle samo sprzętu. I klucz 13. Tak, klucz 13 to jest podstawa. I na miejscu podejmuję decyzję. Nie wiem, zepsuł mi się rebreather, albo nie wiem, nie ma tlenu, nie ma absorbentu. Odkładam, mam w czym nurkować. Nie muszę nic przekręcać, nic zmieniać, bo to też jest ważne, że ja moje bailouty, nawet w rebreatherze plecowym, mimo że nie mam do rebreathera plecowego uprzęży oryginalnej Toddy Style'a, ale mam ją skonfigurowaną pod Toddy Style'a, więc ja czy nurkuję w konfiguracji backmontowej z rebreatherem, czy w sidemontowej z rebreatherem, czy w sidemontowej na OC, czy w dwóch rebreatherach, czyli backmontowy i backupowy jako sidemont, ciągle mam ten sam sprzęt, tą samą konfigurację. Różni się, że albo mam na plecach rebreather, albo go nie mam, albo mam pod pachą rebreather, albo go nie mam, a reszta jest wszystko to samo. Te same automaty, to jest luksus. To mi się zaczyna podobać, bo mając ten sam sprzęt, tą samą konfigurację, a zmieniając inne elementy, dalej też to wpływa na bezpieczeństwo. No bo wiesz, jak to działa, wiesz, jak jesteś pomontowany, a nie jest coś, co leży w szafie i raz na rok wyciągasz i używasz. To też ma duże znaczenie, że niby zmieniamy konfigurację, robimy inne nurkowanie, ale ta konfiguracja jednak jest praktycznie taka sama. Czyli jakby u mnie to, co się charakteryzuje w TS-ie, to lewa strona jest zawsze ta sama. Bez względu co ja mam, czy to jest rebreather plecowy, czy to jest rebreather sidemontowy, czy to jest sidemont OC, to lewa strona jest zawsze ta sama. I to jest moja główna strona, czy to bailoutowa, czy backupowa, czy ten. I wszystkie moje procedury są zawsze oparte przez tą lewą stronę, więc dla mnie to jakby, tak naprawdę nie ma znaczenia, w czym ja nurkuję, bo dla mnie najważniejsza rzecz, procedura awaryjna jest cały czas ta sama. No to brzmi super. Dobra, gadamy dużo o zaletach, ale pewnie są wady jakieś. Oczywiście. Tak to było w erze, ery nie ma, więc są wady. I teraz tak, wady możemy podzielić na dwie rzeczy. Finansowe i wady techniczne. No, z finansowymi zawsze jest tak, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, oni je mają. No i kłopot polega na tym, że faktycznie jeżeli chcemy mieć wszystko oryginał TS, to jest dość drogi sprzęt. Drogi. No jest droższy niż normalny w cudzysłowie. No tak. Ale ma to pewne też uzasadnienie, bo po pierwsze ten sprzęt jest mega wysokiej jakości. To dotkniesz jedno i drugie, to widać te pasy do uprzęży, które są zastosowane, velcro, na które jest zapinane. Próbowałeś to widzieć. Zmiana, czy też regulacja uprzęży w TS-ie zajmuje mniej niż minutę. Po prostu odpinasz rzep, przesuwasz, zapinasz i to się trzyma. Ja mam uprzęż, która ma, nie wiem, 5 czy 6 lat i cały czas działa. Tam się tak naprawdę nie ma co zepsuć, dlatego że są bardzo wysokiej jakości zastosowane materiały. Czyli wydatek jest na start duży, ale on się zwraca w latach tak naprawdę. Tam jest jeszcze druga rzecz, która się z tym wiąże, że najlepszymi automatami do konfiguracji w TS-ie są Apexy Teki trójki, które niestety są drogie. I tyle. No to są jedne z najdroższych automatów, ale przez to, że one są asymetryczne i mają wszystkie wyjścia w jedną stronę, układają się do tego najlepiej. I tam się pojawia jeszcze jeden drobny problem, że najlepszy do tego jest tek trójka prawy. Więc ja na przykład mam w tej chwili w firmie 20 teków trójek prawych. Tak się trochę śmieję, bo każdy odcinek z tobą to jest o drogim sprzęcie. Rebreathery, skutery.
takie hobby, aczkolwiek znam droższe, bo trochę od jakiegoś czasu zacząłem się interesować motocyklami adventure. Okay. I jeżeli wydawałoby nam się, że sprzęt nurkowy jest drogi, bo musimy sobie kupić skafander jeden i powiedzmy chcemy mieć dobry, topowy skafander, kosztuje 12 000, bo tyle Santi, najdroższy model Santi kosztuje tam 12 900 czy coś takiego. Ale jak chcemy sobie kupić kombinezon na motocykl, to on wcale nie jest dużo tańszy. I mało nie możemy mieć jednego, bo przecież musimy mieć na wiosnę, na lato, na jesień, na deszcz, na słońce, więc tego musimy mieć sporo. Kask, który spełnia normy bezpieczeństwa, to jest w granicach 3000 zł. No i panowie od kasków twierdzą, że one nie są wieczne, co 5 lat trzeba zmieniać, bo się jak ten drogi kupisz, bo jak ten tańszy, to co 2 lata. Co 2 lata. No i tak to niestety wygląda. No, dobry motocykl Adventure to też jest wydatek 100 000 plus, nie? Więc to za to ja kupię 2 reblidery już, nie? Więc... Ale no takie jest życie, że o pieniądzach też od czasu do czasu trzeba porozmawiać, no bo jak ktoś patrzy tylko przez pryzmat pójścia po kopania piłki na Orliku, no to faktycznie to jest jedna z tańszych aktywności, ale jak chcesz teraz kupić przyzwoity rower, to rowery też to 10 000 i wcale to nie jest rower, którym można zaszpanować. Jak jeszcze mieć rower, żeby zaszpanować, to byś musiał wydać 40. Jeszcze rower elektryczny to już w ogóle. No to już w ogóle nie ma. Nie? No dobra, to wracając do Toddy Styla. Więc wada to cena. Tak, no to jakby trzeba zakładać, że to trochę droższa konfiguracja w oryginale niż tradycyjna. Tak? Ale jakby jednym z tych, że po prostu nie możemy, znaczy możemy, ale jakby najlepiej się w tym to wszystko układa, jeżeli kupimy ten konkretny model automatu, tą uprząż i tak dalej, i tak dalej. A to niestety akurat są topowe produkty. Jak będziemy chcieli kupić do zwykłej konfiguracji sidemountowej też topowe automaty, to one to kosztują tyle samo, więc tutaj nie ma co tego w ten sposób aż roztrząsać. Więc jakby na pewno jedna rzecz to jest cena. No i to jest ten aspekt finansowy. No i mamy aspekt techniczny. Ci, co próbowali, zwłaszcza w zimnej wodzie, to wiedzą, że nie jest to najprostsza konfiguracja do nauczenia się przypinania. Bo jak już sobie przypniesz, albo ktoś ci przypnie, no to jest super, naprawdę. Ale większość osób w warunkach ciepłowodnych, czyli cienkie rękawiczki albo bez rękawiczek, nie ma z tym najmniejszego problemu. Problem się zaczyna niestety wtedy, kiedy mamy grubo wszystkiego i jeszcze grube rękawice i próbujemy to wszystko popodpinać. To nie jest niemożliwe. Oczywiście wszyscy przez pierwsze, powiedzmy tam 50 nurkowań klną Toddy'ego. Toddy na pewno dostał już tyle jebów, że to jakby to wszystko sobie sumował, to już by miał do końca życia dosyć słuchania swoich naśladowców. Ale potem to, jak człowiek już załapie, jak to przypina, wypracuje sobie pamięć mięśniową, technikę przypinania, to staje się proste. Tylko niestety trzeba to przez to przebrnąć. No, pamiętam zapinanie ten trójkącik z tyłu. Tak, no to jest, ale jest zaleta tego gigantyczna, ponieważ jednym z dużych problemów w sidemoncie jest to, że my spotykamy pod wodą na zdjęciach, na filmach całą rzeszę nurków, którym się wydaje, że są nurkami sidemontowymi, ale de facto to oni mają tylko butle z boku podpięte, no ale tak. Butle sterczą pionowo, odstają. No wygląda to drastycznie i nie ma to nic wspólnego z sidemontem. Poza lokalizacją mniej więcej butli. Tutaj my sobie raz to ustawiamy i zapominamy. W normalnym, tradycyjnym sidemoncie są dwie opcje. Albo używamy butli stalowych, które mają zawsze negatywną pływalność, czyli przypinamy, nie musimy ich przypinać, a jak używamy butli,
które zmieniają swoją pływalność z ujemnej na dodatnią. Przykładem są butle aluminiowe, bo gaz, który w tych butlach jest, najpierw powoduje, że butla ma ujemną pływalność. Wraz z użyciem butla nabiera dodatniej pływalności. Musimy tą butlę przepinać. Albo mamy slidering, czyli przesuwamy go, albo mamy ileś tych deringów i musimy pamiętać, żeby przepinać, żeby te butle były w sposób prawidłowy ułożone. W TS-ie nie ma takiego problemu, ponieważ mamy tą przelotkę, tą gumkę bungee, przypinamy i ona jest zawsze w tym samym miejscu. Dzięki temu jest jeszcze druga zaleta. W sidemoncie każda zmiana pozycji powoduje, że te butle trochę nam się przemieszczają. W TS-ie one są na sztywno do ciebie przepięte, więc to mega się sprawdza w nurkowaniu jaskiniowym przy przechodzeniu przez restrykcje, bo jakbyś nie celował, przechodzisz i wszystko jest tak zwarte, że naprawdę komfort nurkowania jest mega. Czyli poza tym takim trudnym przypinaniem, którego też doświadczyłem, są jeszcze jakieś wady? Nie będę ukrywał, jest to trudne. Jest to trudne. I trenowaliśmy, tak powiem, na sucho. Tak. No jest to trudne. No, też wadą, ale do każdego sidemontu, że w sidemoncie wymagana jest pewna dbałość, precyzja i dokładność. Nie da się tego po prostu zrobić na byle... Znaczy da się, tylko to efekt tego jest trochę opłakany. Przypomina rozmowa z Michurem, gdzie mówił, że kurs sidemontu to jest kurs manualny. Tak, to jest specyfika każdego sidemontu. No. Czy są w takim razie jeszcze jakieś inne wady do D-Styla? Coś ci przeszkadzało? Coś zauważyłeś? Co można było poprawić? Nie, no na wszystko są jakieś tam procedury, więc które... No można powiedzieć, że to jest trochę problem Toddy Styla, że ciężko jest o nim mówić czy rozmawiać, nie mając pełnego spektrum wiedzy i idei, jaka danemu elementowi przyświeca. Nie? No tak, bo to jest bardziej idea niż sprzęt. Ja się na przykład spotkałem, bo jakby w TS-ie standardową długością węży do drugiego stopnia jest metr. Mhm. I to jest w zupełności wystarczające do wszystkiego, nawet w nurkowaniu jaskiniowym, bo jest procedura, że po prostu butlę oddajesz partnerowi, chociaż jest też opcja w TS-ie założenia długiego węża, jak ktoś by chciał. Ale dla nurka przeszkolonego w TS-ie i wiedzącego jak obsługiwać nie ma potrzeby używania długiego węża. On po prostu komplikuje bardziej sprawę niż ułatwia. No i ja się parokrotnie spotkałem z sytuacją, że moi kursanci mający opanowanego bardzo dobrze TS-a trafiali na jakieś nurkowania gajdowane w Meksyku i tam przeżegnali, nie masz długiego węża, nie idę z tobą do jaskini. Ale przecież też jesteś w sidemoncie, to jakby ludzie nie potrafią, jest to pewna taka obsesja na temat jakichś tam szablonów i standardowych zachowań, czy też konfiguracji i nie potrafią zrozumieć, znaczy może i potrafili zrozumieć, jakby chcieli na ten temat po prostu porozmawiać. Mhm. A często jest taka blokada, nie, bo my tu używamy długiego węża. No ale po co? Bo tak było. No bo tak wszyscy mają, no ale po co? Powiedz mi, daj mi przykład, gdzie ja sobie nie jestem w stanie poradzić, albo mój partner ze mną, jak ja go nie mam. Nie? Czasami z tą konfiguracją w TS jest tak, jak było 15 lat temu z rebliderami. Albo z komputerami nurkowymi pewnie. Z komputerami nurkowymi to ja jakoś nie kojarzę, bo chociaż byli tacy, co twierdzili, że komputery nurkowe zabijają, no ale to nie było aż tak, jak było z rebliderami, bo ja pamiętam na początku, jak miałem reblider, to gdzie się nie pojawiałem i wyciągałem z bagażnika reblider, to nagle wszyscy na nurkowisku milkli, udawali, że mnie nie widzą i takie szepty, czy wyjdzie z wody, czy nie wyjdzie. I tak jest z TS-em, tak, że pojawia się na miejscu nurkowym i tak... Co on tu przywiózł? To nie ma prawa działać, nie? On zginie zaraz. Nie? A to naprawdę jest mega przemyślana i dopracowana konfiguracja i można powiedzieć, że tak całościowo podejście to jest jedyny sidemont, który ma tak to opracowane. To jest dosyć młoda konfiguracja? Myślę, że ona taka młoda nie jest, bo Toddy nad tą konfiguracją pracuje od lat. Tylko że
upubliczniona, w sensie, że zaczęło się pojawiać coraz więcej ludzi, co zna Todiego, zrozumiało zalety tej konfiguracji, zaczyna je używać i zaczyna być ta konfiguracja po prostu widoczna. Aczkolwiek też coraz częściej się spotykam, że ktoś kupi sobie uprząż Toddy Style, oryginał, ale totalnie nie wie, co z nią zrobić i używa jak ze zwykłym sidemontem, a czasami nawet jeszcze gorzej, czyli jak ze zwykłymi stage'ami. Nie? Okay. Ale to też jest problem, że czasami środowisko nurkowe odbiera TS-a jako uprząż, nie? Że to jest worek z płytą, a to nie jest tak. To jest po prostu kompleksowe podejście do konfiguracji nurkowej i dopóki się tego nie zrozumie, nie wgryzie w to i nie dowie wszystkich szczegółów, to może to wyglądać trochę dziwnie. Teraz takie pytanie. Zaczynając nurkowanie, pierwszy sprzęt to dobre rozwiązanie, żeby kupić właśnie Toddy Style'a i już wraz z nim się rozwijać i uczyć? Czy lepiej trochę opływać się na tych klasycznych, standardowych? Znaczy, ja osobiście jestem... Wczoraj mieliśmy, przepraszam, dyskusję na temat konfiguracji. No i też padło klasyczna konfiguracja. No i teraz pytanie, co to znaczy klasyczna konfiguracja, bo dla mnie klasyczną konfiguracją jest Hogartian. No tak. Nie? A nie jackecik z oktopusem. No tak. Bo to trochę tak, jakby... I wczoraj padło takie z moich ust porównanie, że muzyka klasyczna to jest na przykład Chopin, a nie... Britney Spears. Nie, to był film o nim, taki disco polo, Mietek. Zenek Martyniuk. No, wiesz, no, dla jednych Zenek Martyniuk jest klasyką, dla innych będzie tak. Chopin. I teraz tak, dla mnie klasyczną konfiguracją jest Hogartian. Tak? I teraz i tu jest potrzeba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy zaczynamy od Hogartian, czy zaczynamy od TS-a. That's all. I tyle. No bo patrząc na popularyzację sidemontu w tej chwili, no to praktycznie bardzo duża rzesza, nie wiem, może nawet 80% finalnie ludzi potem i tak ląduje w konfiguracji sidemontowej. Znam ludzi, którzy lata nurkowali w backmoncie i przesiedli się na sidemont i są zachwyceni i dla nich jest to rewelacja. Oczywiście sidemont ma swoje wady, nie wszystkie nurkowania można zrobić komfortowo w sidemoncie. Niektórych nawet praktycznie się nie da, bo to nie jest konfiguracja do tego typu nurkowań. Ale no, osoba na początku drogi nurkowej też będzie miała ciężko powiedzieć, w którą stronę będzie chciała. No tak. Na pewno będzie chciała, na początku będą interesowały rybki, rawki i tego typu rzeczy. I myślę, że TS tutaj wygra z Hogartianem. No bo ciężko takiej osobie powiedzieć, nie, bo ja to od razu będę chciała na 200 metrów nurkować. Nie? No mało jest I to na morzu, nie? Bo to w jaskini to TS bym powiedział, że zdecydowanie. Więc jakby TS daje jakby z tą konfiguracją wiąże się mało ograniczeń. Głównym ograniczeniem jest to ograniczenie dla każdego sidemontu, czyli nurkowania morskie i głębokie, gdzie mamy dużo butli, no bo i nurkujemy z łodzi, na morzu, które faluje i jest ciężko z tym całym sprzętem wstać, przejść, nie wywrócić, a potem na tą łódkę wejść z wody. Nie? I to jest jakby jedyne ograniczenie, więc ja jakby ktoś mnie się pytał, to bym mówił idź w TS-a. Nie? I to też jest tak, że nie wiem, czy to jest taka kluczowa decyzja, żeby od razu podejmować decyzję tak kupuję. No tak, można wypożyczyć. No, tak więc, ja myślę, że zresztą to i zachęcam wszystkich, żeby najpierw spróbować, a potem kupować, bo to zawsze łatwo jest kupić, a potem jak się to nie spodoba, to jest... To kupujesz drugie i trzecie. Tak. Znaczy jakby dla mnie w tej chwili istnieją dwie drogi, albo Hogartian, bo ktoś chce nurkować
plecowo, albo sidemount, jak sidemount, no to TS. I TS daje tą zaletę, że już na kursie OWD możesz tego samego sprzętu używać. No. I instruktor nie wygoni z wody. Tu bym uważał, bo też wczorajsza rozmowa, bo jeden z moich kursantów powiedział mi, że jego syn nie mógł skończyć swojego szkolenia w Hogartianie, w worku z płytą, bo instruktor powiedział, że tylko w jackecie. Więc wiesz, lenistwa instruktorów nie przezwyciężymy. No, ja wiem, że wygodniej jest szkolić w jackecie, bo to wymaga mniej zachodu. Jacket MK pasuje i na ciebie, i na mnie, i na małą dziewczynkę, tak. I jeszcze na bardzo dużego chłopa. A tutaj no, trzeba to wszystko deregulować, wytłumaczyć, opowiedzieć co i jak, więc no, jest trochę kłopotu, a tu jeszcze dochodzi do tego, że instruktor musi zademonstrować, jak zdjąć i założyć sprzęt w wodzie, a sam jest mało ruchawy, więc nie potrafi tego zrobić, a jackecik tutaj klamerka zdjął, założył i jest królem, nie? Więc... No dobra, super. Mi się podobają te zalety TS-a. Wad aż tak dużo nie ma. Więc... Wiesz, ja też jestem trochę mało obiektywny. No, widzę, że ci się podoba to rozwiązanie. Ja przeszedłem bardzo długą drogę do TS-a i to nie jest tak, że nie widzę w nim jakichś tam żadnych wad, bo są rzeczy, które mogłyby być inaczej, ale wtedy to by nie była ta konfiguracja. Nie ta filozofia też. Jest tak parę takich drobiazgów, o których można byłoby dyskutować, że to jest lepiej tak, ale to jest tak jak z procedurami awaryjnymi. My nie szukamy najlepszej procedury na dane zdarzenie, tylko my szukamy jednej optymalnej na wszystkie zdarzenia. Nie? Ona może nie być idealna w danym miejscu, ale ona ma zadziałać. Tak. No, znać też 400 różnych procedur awaryjnych. I to jest problem, że jeżeli chcemy mieć do wszystkiego coś, co będzie idealne, to my tego nigdy nie opanujemy. Nie? Czyli w sumie reasumując, Toddy Style w większości przypadków jest dobry po prostu. Tak. I znajdziemy jego mankamenty. Jeżeli przebrniemy przez etap nauczania się przypinania, to tak. Więc zresztą to jest święta zasada. Jeżeli komuś za łatwo idzie przypinanie, to znaczy, że ma źle ustawionego TS-a. Nie? Pamiętam. I tym miłym akcentem kończę odcinek. Dzięki. Dziękuję. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia Spod Wody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.